Dzwoni telefon, ty podnosisz słuchawkę, ale zanim to się stanie, już wiesz, że ta rozmowa będzie 2-godzinną analizą niezbyt udanego związku czy relacji twojej przyjaciółki, czy dobrej koleżanki albo znajomego. Wiesz już o tym, bo tak się dzieje ciągle. Ten schemat się powtarza, że gdzieś ludzie do ciebie dzwonią, zwierzają ci się, liczą na twoją radę, wsparcie, wysłuchanie, czy też właśnie analizę. Czyli stajesz się dla tych znajomych takim psychologiem. Może to jest dosłownie coś, co słyszysz od nich, że z tobą to się tak rozmawia jak z psychologiem, tak mi wtedy lepiej, jak tobie o wszystkim opowiem. Zawsze się czuję lepiej po naszych rozmowach. I to samo w sobie nie miałoby nic złego, bo na przykład ty naprawdę lubisz tą osobę, co więcej, może ją kochasz, może jest dla ciebie bardzo ważną przyjaciółką, przyjacielem. Tylko że gdyby nie jeden mały element, mianowicie to, że po tej rozmowie, po tej 2-godzinnej analizie jej związku, ty czujesz wyczerpanie. Ty czujesz emocjonalne wydrenowanie ciebie z energii i z sił. I tutaj jest ten problem. Czyli jest to pewna taka pułapka, w którą wpadają osoby bardzo empatyczne, bardzo opiekuńcze. I co to oznacza? Paradoks jest taki, że teoretycznie rzecz biorąc, oczywiście bycie super pomocnym przyjacielem buduje przyjaźń. I oczywiście, że tak się dzieje. To nie jest coś odrealnionego, ale pod warunkiem, że zachowujemy jakąś równowagę, czyli obie ze stron się liczą. Czyli dzieje się pewna wymiana. I jest to obustronna wymiana. Czyli i dajesz, i bierzesz, druga strona daje, bierze i to się tak toczy. Jeżeli tak się toczy, to jest zdrowo i jest okej. Natomiast problem polega na tym, że właśnie paradoksalnie tak bardzo dużo dając siebie w jednostronny sposób, do czego dochodzimy? Przede wszystkim do wymęczenia. O tym już właśnie powiedziałam, że to jest męczące. Po drugie, niestety do urazy, dlatego że gdzieś rośnie w tobie poczucie, ja ciągle z nią rozmawiam, a gdzieś dopiero pod koniec naszej rozmowy pada, a co u ciebie? I to też jest zdawkowe, bo w sumie to nikt po drugiej stronie słuchawki nie oczekuje odpowiedzi. I koniec końców prowadzi to do tego, że ta relacja się psuje. Ona się właśnie paradoksalnie wcale nie gdzieś ładuje cudowną energią przyjaźni, tylko bardziej ma się ku końcowi, ku upadkowi. I to wszystko można jeszcze dopiąć taką klamrą, a ty się w tym czujesz coraz gorzej. Dzisiejszy film jest po to, żeby zastanowić się nad tym oraz podam ci dosłownie 3 techniki, 3 narzędzia, którymi możesz zmieniać powolutku zasady gry, tak żeby to właśnie była ciągła wymiana. Zaczniemy sobie natomiast od bardzo, bardzo ważnej części, czyli zanim te techniki, musimy sobie coś uzmysłowić. I uprzedzam, to może być trudne do uzmysłowienia, ale jest super konieczne, żeby w ogóle móc zastosować te techniki, żeby móc wychodzić z tej roli i z tej pułapki, jaką jest, to jestem super psychologiem dla wszystkich moich znajomych. Dobrze jest zastanowić się, uświadomić sobie własne motywacje. To, dlaczego ludzie do ciebie przychodzą, po to, żeby się poczuć lepiej, po to, żeby uzyskać super konstruktywną radę, po to, żeby uzyskać wsparcie emocjonalne, a być może jeszcze jakiekolwiek inne, logistyczne, finansowe, jakiekolwiek, to nie trzeba zadawać tego pytania, po co oni przychodzą. Po to, że mają gigantyczne zyski z tego. I emocjonalne, i fizyczne, finansowe, jakiekolwiek sobie zażyczysz. Pytanie by brzmiało bardziej logiczne, czemu by ktoś nie chciał przyjść do takiego źródełka wszelkiej dobroci? Więc to jest naturalne, że oni po to przychodzą. Natomiast pytanie jest o ciebie, jaka jest twoja motywacja, że nie dzieje się to co jakiś czas i nie dzieje się to gdzieś w niektórych relacjach, bo to by było okej. Natomiast my tutaj demaskujemy pewien schemat, wzór twojego postępowania, który ciebie na tyle męczy, ponieważ powtarza się.
Niekiedy nawet niektórzy mówią, że obcy ludzie w pociągu, w autobusie, na ulicy zaczynają mi się zwierzać i tak dalej. Że już nie musisz być, nie jesteś tym psychologiem i wielkim pomocnikiem znajomym i przyjaciołom, ale i także obcym ludziom. No tutaj musimy się zastanowić, co siedzi w tobie, co ciebie motywuje do wchodzenia w tą rolę. I tutaj mam pewne pytania, które oczywiście radzę ci rozpisać, tak żeby poznać samego siebie, samą siebie. To jest tak jak zapalenie światła gdzieś w naszej przestrzeni, w której przebywamy, a nie poruszanie się po ciemku, po omacku. Te pytania brzmią: co mi daje bycie tym, który pomaga? Tą, która pomaga. Czyli dajesz bardzo dużo innym ludziom, ale to dawanie też tobie coś daje. Ta rola tobie coś przynosi. Jakie poczucie? Co z tego zyskujesz? Gdzie jest ta korzyść? W drugim pytaniu, czego unikam wchodząc w tą rolę? Bo jeżeli jesteś w roli tego terapeuty, tego psychologa, tego pomagiera, pomocnika, to znaczy, że już nie jesteś w innych rolach. Jakich? Czego unikasz? Czego nie chcesz? Przed czym się bronisz lub czemu stawiasz opór w relacjach? No i jeszcze jedno pytanie. Czy boję się, to jest bolesne pytanie, ale jednak postawmy je przed sobą. Czy boję się, że jeśli przestanę obdarowywać i pomagać, to ta osoba przestanie mnie lubić, przestanie mnie akceptować i po prostu mnie zostawi? Czy to jest gdzieś moim takim motorem napędowym? Bo może pojawiło ci się to w głowie, ta obawa, i tak na marginesie może w ogóle już masz takie doświadczenia, że w momencie, w którym jesteś zwyczajowo, tak, po prostu zwyczajowo, wzorzec jest taki, że ty jesteś tą wielką hurtownią, do której ludzie przyjeżdżają po to, żeby sobie naładować swoje wielkie samochody towarami, cennymi towarami, to kiedy ten schemat istnieje, ale pewnego dnia ty powiesz: sorry, hurtownia zamknięta, to czy przypadkiem nie boisz się, że oni przestaną przyjeżdżać? Lub może masz już doświadczenie, że przestali. No skoro zamknięte, no to nie przyjeżdżam. To też jest bardzo ważne, żeby się z tym skonfrontować, ponieważ w tym momencie omawiamy twoją motywację. Czyli można robić właściwe rzeczy dla niewłaściwych powodów. Raczej z niewłaściwych powodów. Czyli ja komuś coś pomogę, podam serce na dłoni, ale z jakiego powodu? Czy z powodu życzliwości i chęci dzielenia się tym, co mam? Czy z powodu tego, że się boję, że gdzieś jest jakiś szantaż na zasadzie, jak przestanę rozdawać to serce na dłoni, to ktoś mnie zostawi? Eksploracja motywacji swojej. Jak widzisz, nie koncentrujemy się na nich, na ludziach, bo ich nie zmienimy, ale na swoich motywacjach i swoich dlaczego to robię. Jest tutaj super, super kluczowa, żeby rozróżnić zdrową życzliwość, zdrową przyjaźń od people pleasingu, zadowalania innych, ratowania innych własnym kosztem. To jest pierwsza rzecz, żeby w ogóle zapalić to światło i popatrzeć na fakty. I jeżeli po tym zapaleniu światła, jeżeli po przepracowaniu sobie tych pytanek gdzieś dochodzisz do wniosku: tak, to się mnie tyczy, tak, ja się boję, tak, mnie to właśnie nakręca do działania, próbuję niektórych rzeczy uniknąć, a niektóre sobie troszeczkę chcę ugrać, chcę mieć z tego jakąś korzyść i mam z tego korzyści. Jeżeli siebie na tym wszystkim przyłapiesz, jeżeli sobie to uświadomisz, to jest po pierwsze największy twój sukces i pora na to, żeby sobie pogratulować odwagi, czyli powiedzieć: rozumiem siebie, rozłożyłam na czynniki pierwsze swoje pobudki. Nie jest to łatwe, jest to bolesne, co zobaczyłam, ale jednocześnie to jest super kluczowe. Dopiero teraz, kiedy widzę, z czym mam do czynienia, mogę coś zmieniać. I tego sobie pogratuluj, tej odwagi. Ja ci bardzo gratuluję. To jest wielka rzecz, zrobić takie rozłożenie siebie na czynniki pierwsze.
No i co? Jeżeli dochodzisz do wniosku, chcę zmiany, potrzebuję zmiany. Nie wyobrażam sobie, że za 5, za 10 lat będę w tym samym punkcie z wszystkimi moimi relacjami. No to super. Przechodzimy do punktu pierwszego, gdzie Ci opowiem o technikach, jak wprowadzać tą zmianę. 3 techniki zdrowego przyjaciela. Każda z tych technik, tylko jedno słowo, zanim przejdę do nich, ma na celu wprowadzenie zdrowych relacji, zdrowych granic. Nie ma na celu uczynienie z ciebie potwora, który jest drapieżny wobec innych ludzi i tylko jest bardzo, bardzo nieuczynny, niepomocny, niewrażliwy, nieżyczliwy. Tylko ma na celu wyrównać pewną równowagę. Pierwsza technika. Skróć konsultację i zmień temat. Pierwsza technika, która mówi wszystko poprzez swoją nazwę, czyli to, co robimy, to skracamy twoje konsultacje terapeutyczne, psychologiczne czy jakiekolwiek pomocnicze i zmieniamy temat. Czyli po pierwsze mija 30 minut, kiedy twoja koleżanka monologuje i opisuje swoje wielkie problemy. Widzisz jakieś okienko i nie myślisz sobie, ojej, to o co ją dalej zapytam, co spowoduje, że ona dalej będzie mówić, tylko walidujesz jej uczucia, czyli stwierdzasz, to naprawdę jest trudne, to musisz się naprawdę z tym bardzo kiepsko czuć. Faktycznie nie dziwi się, że jest ci smutno, tam nie wiem, cokolwiek, tak? Straszno, czy czujesz złość. Nawiązujemy do tego, co koleżanka mówi, ale jednocześnie za chwileczkę zmieniamy łagodnie temat. Czyli wiesz, chciałam ci jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo u mnie się coś wydarzyło i ciekawa jestem, co ty na ten temat sądzisz. I zmieniamy temat. To może być na tej zasadzie, czyli że zmieniasz temat i zmieniasz jakby proporcje tego, kto ile mówi i od której strony wypływa ten temat, a może być zmiana tematu na super błahy, tak? Czyli ojej, widzisz jak się rozpadało, albo ale super pogoda ostatnio jest, nie? To tak lepiej działa na człowieka, jakoś lepiej się czuje, jak tak dużo jest słońca. I kontynuujemy rozmowę, staramy się po prostu przejmować nad nią kontrolę albo mieć na nią wpływ. To już i tak jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że być może to, w co zwyczajowo idziesz w swoim schemacie, to jest zadawanie więcej pytań. Zauważ, że tutaj nie ma żadnych pytań. Czyli mówimy, to musi być dla ciebie bardzo trudne. I zmieniamy temat. Wiesz, ja też mam podobną sytuację. Teraz akurat też mam bardzo trudno w relacji z XYZ. I zmieniamy temat. To jest pierwsza technika. Przechodzimy do drugiej. Technika druga. Przestań dawać rady, zacznij zadawać pytania wzmacniające. Kiedy osoba, przyjaciółka, koleżanka, znajoma mówi ci, a co ty byś zrobiła, jak byś mi doradziła? Ktoś się tutaj drapie? To jest pies na marginesie. To nie jest kot. Jak się pojawi niekiedy w komentarzu. No więc jak ty reagujesz wtedy, kiedy cię prosi o radę? No dajesz rady, nie? Dajesz rady i dajesz jej, nie wiem, 10-punktowy plan działania, akcje, co robić i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy? Że ty się produkujesz, że bardzo mocno się nastarasz, znajdziesz rozwiązanie lub rozwiązania, a ta osoba jest tylko odbiorcą, biernym. Co więcej, takim, który być może, nie, ten punkt nie, to nie, to nie. Ty tutaj się bardzo dużo wykosztowałaś, natomiast to jest takie, i tak zrobię po swojemu. Nie dziwne, że ciebie to męczy. Dlatego musimy zmienić zasady tej gry. Zamiast tak szybko biec do tych rad, do tych rozwiązań i planów, strategii, zadaj kilka pytań wzmacniających. To są takie pytania, które zdejmują z ciebie obowiązek dostarczenia gotowej odpowiedzi, a angażują i zachęcają drugą stronę, żeby sama uruchomiła w sobie tryb myślenia, poszukuje rozwiązań. Co to są za pytania? Na przykład, a jak ty myślisz, co by było w tej sytuacji najlepsze? Albo,
A jakie ty teraz widzisz opcje? Co mogłabyś zrobić? Jakie widzisz opcje, że, nie wiem, w tym związku, w swojej pracy, w swoim, nie wiem, czymkolwiek? Albo czy gdzieś już miałaś jakieś takie doświadczenia w życiu? Może gdzieś coś z przeszłości warto by było sięgnąć i gdzieś pokierować się tym, co już było? Czyli co robimy? Mówimy innymi słowy. Pomyśl sama. Ja tu jestem, ja słucham i dopinguję, ale sama zobacz, jakie są opcje, jakie ty widzisz, co ty byś zrobił, jak ty byś podszedł do tego. Czyli innymi słowy, tym biernym odbiorcą stajesz się ty. Czyli ty jesteś słuchaczem, słuchaczką, ty możesz gdzieś być świadkiem tego, co tutaj się dzieje, jakiś wielki proces rozwiązywania problemów swoich własnych. Super kluczowa sprawa. A ty jesteś w tej pozycji, która nie kosztuje cię tak wiele. I to już jest bardzo dużo. I przechodzimy do techniki trzeciej. Ustaw granice czasowe i energetyczne. Trudno będzie złapać gdzieś tutaj w tych relacjach równowagę, jeżeli sobie nie zdajesz sprawy z tego, ile czasu minęło, poświęcasz i jak się czujesz. A więc musimy to sobie uzmysłowić i postawić gdzieś jakiś płotek wobec czasu, jaki dedykujesz innym ludziom i wobec energii, którą czujesz w sobie. I to są dwa takie odnośniki, do których bardzo często warto wracać. Czyli dzwoni do ciebie koleżanka o 22 i ty wiesz, że jeżeli podniesiesz ten telefon i wejdziesz w tą swoją starą rolę, będziesz tym psychologiem dla niej w tym momencie, to potrwa do północy, o ile nie dłużej. Dlatego warto się skonfrontować z czasem i z energią. Czyli możesz powiedzieć, słuchaj, bardzo chcę cię wysłuchać, ale nie teraz. Teraz jestem bardzo zmęczona, czyli mamy energię. Muszę się położyć, po prostu muszę się położyć spać. Natomiast zadzwonię do ciebie jutro o 9, czy tak ci pasuje? Czyli odnosimy się do czasu. Wtedy, kiedy to jest o 9, możemy też odnieść się do czasu na podstawie tego, jak się czujesz. Może już o tej 9:30, po tej rozmowie 30-minutowej, po prostu czujesz zmęczenie. Znowu odnosimy się do tego, słuchaj, muszę kończyć, bo mam teraz zaraz pilne rzeczy do zrobienia. Mam jeszcze 5 minut w tej rozmowie. Czyli odnosimy się do tego, jak się czujemy, albo do tego, ile mamy czasu i gdzieś wprowadzamy granice, albo korzystamy z jednego i drugiego. To gdzieś nam stworzy jakieś ramy, których bardzo często gdzieś właśnie brakuje, ponieważ mamy wrażenie, że ale ja nie mogę tak powiedzieć, no bo co ja, w sumie leżę i faktycznie sobie leżę tylko już w łóżku o tej 22. Niby nie mam nic innego do roboty, więc co mam powiedzieć? No właśnie to, odniesienie się do swojej energii. Nasza energia jest wyczerpywalna. To nie jest tak, przez 24 na dobę masz ten sam poziom energii. Nasz czas też jest wyczerpywalny. Mamy go tylko ograniczoną ilość na tym świecie we własnym życiu. Dobrze jest zacząć nim gospodarować. Także w relacjach. I te 3 techniki stanowią takie podstawy do tego, żeby nie popsuć twoje relacje. Takich rad bym ci nigdy nie udzieliła, ale to są takie 3 techniki, które wprowadzają równowagę. Pod tytułem ja się liczę i ty się liczysz. I to jest nasz tutaj taki status, który chcemy uzyskać. O to walczymy, a nie o brak życzliwości. To tak dla wyjaśnienia. Daj mi znać w komentarzu, która z tych technik jest dla ciebie najbardziej dostępna, a która jest najtrudniejsza, którą stosujesz, a może masz jeszcze 4., 5., 10, to weź się podziel, bo w tych komentarzach możemy się od siebie uczyć. Dlaczego nie? W ogóle zostawienie komentarza, czy kliknięcie, czy polubienie, czy subskrypcja, cokolwiek, co tutaj zrobisz, to jest dla mnie wielki powód do i dumy, zadowolenia i podziękowania tobie, dlatego że to po prostu wspiera ten kanał i to, co robię. Z góry wielkie dzięki. Jeżeli gdzieś to, co ci tutaj powiedziałam lub w innym filmie przydało ci się i masz ochotę podłączyć się pod inne formy wsparcia, one też są dostępne, wszystkim osobom, które są tam obecne, wielkie dzięki. Bardzo, bardzo doceniam waszą obecność, ona bardzo dużo dla mnie znaczy. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.